Poszło? Siemaneczko, z tej strony Robert Druchała. Dzisiaj spędzacie dzień ze mną. Właśnie jesteśmy w hotelu Gaja i zapowiadają się dobre jaja. Siema! Co jest? Nagrywamy vloga. Siema. Będziecie. KSW. Słuchajcie, prawdopodobnie gimnazjaliści przyjechali tutaj do zoo. Autokar stoi pod hotelem. No i patrzą, nie? W sumie my chyba też dzisiaj pójdziemy do zoo. Patrzeć na gorylę. A tutaj jest taki mini zoo właśnie naprzeciwko hotelu. No i tu mają, wiecie, zwykłe zwierzęta. Kuna, koń. Wydra, ryjówka, zając. To są zwierzęta, które żyją w Polsce. A few moments later. Trening. Dzisiaj mamy parterek. Będzie dobra ekipa. Będzie Mateusz Gamrot, będzie Borys Majkowski, pewnie Roman Szymański. Przyjechał właśnie teraz też Leo Brichta. Także jest ekipa. Jest Jakub Wikłacz. Idzie się z chłopakami pokulać. Można też robić MMA. Także no tutaj jest pełne centrum zawodników mojej kategorii wagowej i tutaj uwielbiam przyjeżdżać, posparować, potrenować. Czuję, że każdym wyjazdem forma rośnie jak na drożdżach. Słuchajcie, idziemy teraz do klubu. Jak widzicie, pogoda jest piękna. Ogólnie miejsce jest super, bo klub znajduje się nad Jeziorem Maltańskim, czyli wychodzicie z klubu, idziecie sobie taką dróżką tutaj. Macie jeziorko. Tutaj jest, to jest chyba wakeboarding i możecie sobie tutaj, jak macie oczywiście deskę, ale też chyba można wypożyczyć. Tu jest taki wyciąg, no i można sobie poskakać. No ogólnie klimat zajebisty, nie? Klub jest położony w idealnym miejscu. A jeszcze często trener Bartas, jak jest lato, to otwiera tam obok siebie lody i każdy po treningu może sobie przyjść, kupić lodzika i zjeść. Także fajnie, fajnie. Naprawdę miejsce jest super. Ty, Romek Szymański. Nie przyjechał na trening. Tutaj jest klubik, wychodzicie dookoła jeziorko. Tutaj nawet są przygotowane stanowiska do skoków na główkę. Aczkolwiek od razu jest informacja, że nie można skakać na główkę. Sorry. Co sorry? Co to przejeżdżasz miejscem? Żeby coś jakiś romansem nie skończyło, tylko nie? Tak, do przodu, jeszcze i teraz no, widzisz? Jest ciasno? No. A few minutes later. I co kurwa lamusy, się śmialiście? Wikłacz challenge. Stawanie z takiej pozycji do góry. Ja z małą pomocą. Troszkę starszy z wikłacza od 2 lata. Za pierwszy. Ile mam lat? Za pierwszy. Co kurwa? A co kurwa? No co kurwa? A co kurwa? No co kurwa? Jasny gwint. Coście mi przysłali. Kiedy wszyscy błyszczą, Ja ubieram się w mat. Ubieram się w mat. Ziom.
Trenuj. Przyjechałeś potrenować, Nie, ja ale, przyjechałem tutaj tylko nagrać, ale jak a nie jesteś trenować. zmęczony, to nie rób. Nie ma. Przyjechałem, słuchaj, nagrywać, a nie trenować, to jest raz. No, Da się zauważyć. tak, no. Wiesz co chodzi. Już dawno temu mówiłem, że z każdego przyjazdu na przyjazd robi coraz większy progres i coraz ciężej się z nim robi. Jest on generacją młodego pokolenia, to znaczy, że w każdej płaszczyźnie jest dobry. Robił też długi okres przygotowawczy w American Top Team, więc tam na pewno podrasował swoją formę. Jest teraz u nas na 2 tygodnie przed galą. Zawsze wielka przyjemność z nim potrenować. Jest naprawdę w grubej formie. Moje oczekiwania co do tej walki są dość proste. Będzie ona wyglądała podobnie jak pierwsza. I dla mnie zdecydowanym zwycięzcą tej walki jest Robert Ruchała. Dziękuję. No i co? Słuchajcie, jestem już po treningu. Właśnie troszkę musiałem poleżeć. Zjadłem. No i wiadomo, zbieramy na dżemkę, ale trzeba też położyć się na tym ustrojstwie. W sumie nie wiem czemu. Po prostu się trzeba na tym położyć. No, krew lepiej płynie, lepszy przepływ krwi, lepsza regeneracja, także kładę się i chętnie odpowiem Wam na kilka pytań, które zadaliście. Oj, im bardziej się zapadam, tym jest gorzej. Fischer się tym zajmuje, rozpisuje mi kalorie, a ja mam catering i oni tam przygotowują posiłki. Ogólnie forma chyba najlepsza w życiu. Nawet jak widzicie, sylwetkowo też dobrze. Tam się bratałem, właśnie dowiedziałem się, jak wyglądają treningi kulturystyczne. No i zacząłem coś robić tam siłownię, nie? Teraz wyglądam. Ale ogólnie forma bardzo dobra. I pokażę Wam to już 11 maja. Golf. Myślę, że do golfa bym się nadawał. Mam ten dobry ruch taki. Nie pokażę go teraz, ale ten ruch taki próbowałem w Stanach na Top Golfie. Z Chińczykiem byłem. I nawet mi to wychodziło, powiem szczerze, jakbym się na to wziął. Może kiedyś tam coś. Chciałem kiedyś zaliczyć hole in one, czyli jedno uderzenie i od razu dołek, nie? Ale to są ciężkie rzeczy. No, ogólnie mieliśmy dobre spary, ale nie o tym. Chodźmy na kawkę. Chciałbym zjeść ciastko, ale raczej to jest niemożliwe. Ale oczywiście tutaj koleżka zza kamery się poczęstuje, nie? No ja będę musiał patrzeć. Niestety, takie są uroki zbijania wagi. Picie zero, bez cukru i kawa. Trochę mleka można dać, nie? Ale trzeba niestety używać słodzików, które zawsze ze sobą noszę na czas zbijania wagi. Kuźwa, wylałem. Oddaj fartuch. Poproszę tutaj. Appetit, bon appetit. Ja pierdzielę. Masakra. Od razu idę po chusteczki. Tragedia nastała. O, trzeba się zamienić, bo niestety ciasteczko nie jest dla mnie. Dla mnie jest tylko zwykła kawka z mlekiem. 1,5 bez laktozy. I ciasteczko nie dla mnie. Chętnie bym zjadł, ale Fischer, dobry Fischer mówi nie jedz, a zły Fischer mówi zjedz, ale będziesz się męczył. Smaczny kawuś. Który market ma najlepsze wózki? Auchan, Oszołom, Auchan, 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 Real? Tak, jestem bratem Owcy Wuka, jesteśmy bliźniakami. Za dzieciaka zawsze chciałem być sportowcem. W sumie to poświęciłem bardzo dużo czasu, bardzo dużo energii i w sumie to wszystko poświęciłem, żeby być sportowcem. Zawsze jak się mnie pani pytała w klasie, kim Robert chciałbyś zostać, to zawsze mówiłem, że będę sportowcem. Nie wiem jeszcze jakim, ale będę sportowcem. No i w sumie to się udało. Wiesz, bo ja jestem szybki, nie? Wiesz co, ja jestem szybki, ja jestem eksplozywny, no. Muszę mieć coś szybkiego. Więc... W sumie czemu nie, nie? Może spróbujmy o tę. No machnij.
A, stanowczo nie te. No, Kamil, nie wiem, no. Mi się wydaje, że to ostatecznie, jakie mógłbym są zakupić, to są te. Świetne, świetne są. Idziemy szukać drillosów w Galerii Poznania. Spróbuję tu wejść. O stary. Nie, ja myślę, że ja do kategorii 61 też bym się nadawał. Jak się tu zmieściłem. I rączki. Nie, ale... Tak jak mówię, ewidentnie szkaradek by się tu zmieścił. Jak się tu zmieściłem, to on też by się zmieścił. Lecimy dalej. Dobra. Igor Michaliszyn. Co on tam dodał? Kiedy rewanż? Kiedy rewanż boksera? W tym momencie. Ty, twarda ta gruszka. Wtedy jak się biliśmy tam na bokserze, taka nie była twarda. No, pobij to. To trzeba, wiesz, to trzeba techniki. Rozumiesz, trzeba technikę. Tysiąc mordo, 1000. Tysiąc mordo, 1000. Tysiąc mordo, 1000. Nie wiem jak ja to robię. Ja, prawie. Ej, minus 100. Aj, prawie. Ej, teraz mi nie idzie, ale 3 razy było. Nawet kładę powiem ci. Co się z tym robi? To nie będzie 3000. Proszę bardzo. Bo ja nie mogę. O ja pierdzielę, jak to zrobić? Jeden ticket mam, nie? Dobra, jeszcze raz. Aby tak ją od razu odbić tutaj. Aha, to była jedna gra. Okej, to nie zagraliśmy na długo. Wybaczcie, ale nie umiałem to grać. No, to wygraliśmy jakieś tam 10 tiketów, czyli nawet nie stać nas na cukierka. 2 hours later. No, słuchajcie, jak było w Stanach? Na to pytanie można było długo odpowiadać. Postaram się odpowiedzieć pokrótce. Ale jeśli chodzi o Stany, no to kurczę, ten klimat to w ogóle całkowicie do mnie przemawia, co nie? Jest pogoda, no nie? Cały czas jest słońce tam nie wiem, 30 stopni, no dobra, w zimie może jest tam 25, nie? Ale cały czas jest ciepło. Od czasu do czasu jakiś deszczyk, coś tam kurczę czasem pokropi. Mija 10 minut i znowu jest słońce, co nie? Jakby dostęp do tego słońca powoduje to, że człowiek jest pozytywny, chce się mu bardzo dużo, o wiele bardziej się umie zmotywować i myślę, że mniej choruje. No i to tak, jeśli chodzi o Stany, o treningi, no to mogę powiedzieć, że no klasa światowa, nie? Jakby trenować American Top Team z tą taką czołówką w klubie i w ogóle to jest super, że już tam jestem któryś raz i ci tam wszyscy zawodnicy mnie już kojarzą, no nie? Na przykład znają moje imię, więc to już jest takie też budujące i motywujące, no nie? Że takie przyjazdy, no to tylko pokazują na jakim tam poziomie stoisz, tak? Bo robisz z tą czołówką, kurczę, i potem wracasz do Polski i mówisz, kurczę, jestem nieśmiertelny, nie? Mogę wszystko zrobić. Także no, jeśli chodzi o Stany, to ogromny plusik i myślę, że tam jeszcze nieraz zawitam i no i będę tam jeździł, myślę, stale, nie? Chcę mieć tam jakieś mieszkanko albo jakiś dom, może się kiedyś uda, to za jakiś czas. No i sobie tam pomykać.
No i jeszcze w ogóle taka była sytuacja w Stanach, że akurat wyobraźcie sobie z Patrykiem Kaczmarczykiem, czyli z moim kolejnym rywalem, którym będę się bił o pas, lecieliśmy razem samolotem, spotkaliśmy się już na lotnisku, zamieniliśmy tam kilka słówek, w sumie też w samolocie gadaliśmy pod kiblem, bo przez te 12 godzin no ciężko jest usiedzieć, więc już człowiek robi cokolwiek, żeby tylko coś robić. Więc właśnie jakieś przejścia do toalety, czy tam gdzieś z tyłu, jakieś tam, nie wiem, napić się czegoś i akurat mieliśmy szansę zamienić tam kilka zdań, czy tam z jego menedżerem. No i co, podróż minęła długo, bo lecieliśmy 11:45, także bardzo długo. A potem jeszcze się widzieliśmy gdzieś tam na plaży, ogrywaliśmy trailer, także jakieś tam, no tutaj nawet zapewne jak oglądaliście trailer, to widzieliście jak podbiegamy do siebie na plaży i patrzymy, robimy face to face. Także ogólnie ciekawa historia, nie? Że tego samego dnia lecimy do tego samego stanu, o tej samej godzinie, tym samym samolotem i akurat bijemy się o pas KSW, nie? Także niesamowita historia i w sumie to fajna historia, nie? Taka fajna przygoda, że to się już w ogóle tak, że to się tak złożyło, nie? Jakby chyba, nie wiem, żyjemy w Matrixie czy co? Ale no fajnie się to wspomina, no nie? Że kurczę, lecisz z rywalem, walczycie o pas, a lecicie jednym samolotem do tego samego stanu, do tego samego kraju i najlepsze, że trenujemy, akurat tam trenowaliśmy 15 minut od siebie w innych klubach, nie? W innych osobnych klubach. Także coś nieprawdopodobnego. Dobre być na zakończenie? No pozdrawiam. No i słuchajcie widzowie, dochodzi do tego, że kończymy ten dzień. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że Wam coś tam powiedziałem, że Wam przekazałem jakieś fajne informacje, jakieś fajne odpowiedzi na pytanka, że mogliście oglądać mój trening, który tutaj spędziłem właśnie w Poznaniu, w Czerwonym Smoku. No i co? Kibicujcie na mojej walce, kibicujcie mi. Razem jesteśmy Team Ruchała i co? Zabieramy pas i bierzemy go do Nowego Sącza. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. Pozdro.